Jak to jest, że po zrobieniu czegoś naprawdę dobrze, często wmawiamy sobie, że to coś udało nam się tylko przypadkiem? Dlaczego zwykły komplement potrafi sprawić, że zaczynamy udowadniać światu, że wcale nie było tak świetnie? I jak to jest, że gdy inni widzą w nas pochodnię, która prowadzi zespół do celu przez ciemne jaskinie, my czujemy się jak świeczka w słoneczny dzień? Niby jesteśmy, ale po co, skoro i tak wszyscy bez nas trafiliby do celu? Dziś będzie o syndromie oszusta, czyli tym upartym głosie w głowie, który potrafi zepsuć smak sukcesu i zatruwać niemal każdą rozmowę. Cześć, tu Beata, a to jest Sztuka do Gadania, podcast, w którym razem z Klaudią analizujemy komunikację krok po kroku, aby łatwiej było z niej korzystać, bez konieczności zgadywania, co druga strona tak naprawdę miała na myśli. W tym odcinku postaram się pokazać, czym właściwie jest syndrom oszusta i skąd się bierze. Potem opowiem o tym, jak potrafi namieszać w naszej komunikacji, a na koniec podzielę się prostym sposobem od Amy Cuddy na to, w jaki sposób uciszyć tego małego sabotażystę w głowie. No to lecimy. Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym właściwie jest syndrom oszusta i skąd się bierze. Nie dostaniesz na to L4 ani zwolnienia z robienia prezentacji. Fakt, że go doświadczasz, też raczej nie przejdzie jako usprawiedliwienie w stylu: przepraszam szefie, dziś nie skończymy tej sprawy, bo mam nawrót myśli, że jestem totalnym ściemniaczem. To raczej taki stan, kiedy masz wszystkie dowody na to, że robisz coś dobrze, a w głowie i tak siedzi mały komentator, który mówi: Oj tam, im się tylko wydaje. Pojęcie syndrom oszusta pojawiło się już w latach 70. XX wieku, kiedy to Pauline Clancy i Susan Imes na Uniwersytecie Stanowym Georgii zauważyły, że wiele osób z imponującymi osiągnięciami jest przekonana, że wszystko zawdzięcza szczęściu albo zbiegom okoliczności i że zaraz ktoś odkryje trudną prawdę. Początkowo sądzono, że syndrom oszusta dotyczy głównie kobiet na wysokich stanowiskach. Teraz wiemy już, że płeć nie ma tu znaczenia. Wystarczy zapytać Toma Hanksa, aktora z tyloma kultowymi rolami, że mógłby nimi obdzielić pół Hollywood, Howarda Schulza, czyli byłego szefa Starbucksa, który zrobił z kawy globalną markę, lub Alberta Einsteina, który pod koniec życia mówił, że ludzie przeceniają jego dorobek i że wcale nie jest takim geniuszem, za jakiego go mają. Każdy z nich miewał momenty, gdy czuł się jak przypadkowy gość na własnej imprezie. I to jest właśnie kwintesencja syndromu oszusta. Możesz mieć za sobą lata pracy, osiągnięcia, które inni uznają za dowód twoich kompetencji, a w głowie i tak siedzi mały sabotażysta, który mruczy: Spokojnie, to tylko kwestia czasu, aż ktoś się zorientuje. Jak syndrom oszusta potrafi namieszać w komunikacji? Wyobraź sobie, że od lat gotujesz w znanej restauracji. Twoje przepisy znalazły się w niejednym czasopiśmie kulinarnym i w niejednej książce, a w zeszłym miesiącu nawet udało ci się wygrać konkurs na najlepszy deser w mieście. Jesteś w pracy, młodszy kucharz podchodzi i pyta: Masz chwilę? Bo robię krem do tortu. Zawsze mi się waży. Może wiesz, co zrobić, żeby tego uniknąć? Odpowiadasz pewnym głosem: podgrzewaj powoli i mieszaj cały czas. Wtedy nie zdąży się zważyć. Świetna rada, dzięki. Wiedziałem, że znajdę u ciebie prosty sposób. Mówi pytający z wyraźną ulgą. A w twojej głowie odzywa się on. Ten mały sabotażysta. Serio? To wszystko? Może trzeba dopowiedzieć coś więcej? Czujesz, że twoja pewność lekko się chwieje. Mówisz: czekaj, w sumie zależy to też od jajek i temperatury kuchni. Czasami nawet mieszanie nie pomoże. Ojej, i co wtedy? Pyta młodszy kucharz, a na jego twarzy pojawia się cień niepokoju. Sabotażysta w twojej głowie nie odpuszcza.
Powiedz mu, że nie jesteś żadnym ekspertem od cukiernictwa. Może lepiej, żeby poszukał czegoś bardziej fachowego. Mówisz: wiesz, może najlepiej poczytaj Sekrety klasycznej kuchni. Tam jest rozdział o kremach. Ale nie pamiętam dokładnie, co tam o tym piszą. Sabotażysta szepcze triumfalnie. No widzisz? Lepiej, żeby sprawdził gdzie indziej. Ty i tak masz tylko farta i dlatego twoje kremy zawsze ci wychodzą. I tak, z pewnej, pomocnej rady zostaje coś, co brzmi jak wątpliwa sugestia. A wszystko dlatego, że pozwoliłeś, by syndrom oszusta wszedł do rozmowy i zaczął mówić twoimi ustami. No i teraz pomyśl, może kojarzysz podobne momenty z twojego życia. Czyli takie chwile, gdy ktoś mówi: Świetna prezentacja! a ty w środku myślisz: Dzięki, powinna być lepsza. albo kiedy w pracy ktoś pyta cię o radę, bo ma wrażenie, że ty znasz się na tym czymś jak nikt inny. A ty odpalasz rozwiązanie, a po chwili dodajesz: ale wiesz, no mówię to tylko tak na szybko, pewnie da się to zrobić lepiej. Poczytaj o tym gdzieś. To jest właśnie ten syndrom oszusta w akcji. Działa jak niewidzialny tłumacz, który każde twoje zdanie przekłada na wersję z dopiskiem: Ale bez przesady. Nie jestem specjalistą. a najgorsze, że to nie zostaje tylko w twojej głowie. To wychodzi na zewnątrz. W komunikacji, w relacjach, w tym jak odpowiadasz na maile, jak odpisujesz na dziękuję, a nawet w tym, jak się uśmiechasz, kiedy ktoś cię chwali. I nagle okazuje się, że ta cała pewność siebie, którą inni w tobie widzą, jest jak nadmuchany balon. Niby trzyma kształt, ale ty w środku już szukasz szpilki. No bo wiadomo, syndrom oszusta to nie tylko te myśli w głowie w stylu: zaraz ktoś odkryje, że ściemniam. On jest jak taki nieproszony montażysta, który wchodzi w twoje rozmowy i zaczyna ciąć je po swojemu. I nagle zdania, które miały brzmieć pewnie, są jak wlaskotek na płotek na weselu. No niby muzyka, ale w ogóle nie pasuje do okazji. I właśnie dlatego syndrom oszusta tak łatwo przenika do naszej komunikacji. Czasem nawet nie wiemy, że go wpuszczamy. On potrafi ubrać nasze zdania w taką formę, że ich siła gdzieś po drodze wyparowuje. I myślisz sobie: przecież ja mówię normalnie. A w rzeczywistości to już jest wersja przefiltrowana przez wewnętrzny sabotaż. I można znaleźć przynajmniej 5 efektów syndromu oszusta, które wyraźnie wpływają na naszą komunikację. Efekt pierwszy. Przepraszanie zamiast przyjmowania. Ktoś ci mówi: Świetna prezentacja! a z twoich ust zamiast prostego dzięki wyskakuje: oj tam, to pewnie tylko dlatego, że temat był prosty. Albo: dzięki, ale nie była taka jak chciałam. Pominęłam sporo ważnych rzeczy, wiesz? I to jest właśnie syndrom oszusta. Czyli ten głosik w głowie, który mówi, że sukces nie jest twoją zasługą i należy go od razu zneutralizować. W efekcie z osoby, która właśnie zrobiła dobrą robotę, stajesz się w oczach innych kimś, kto jakby przeprasza, że w ogóle oddycha. A czasem jeszcze dokładasz sobie roboty w głowie i zaczynasz analizować każdy slajd, czy aby na pewno znalazły się tam właściwe informacje. Efekt drugi. Zniżanie, ściszanie głosu. To momenty, gdy na przykład na jakimś spotkaniu masz coś ważnego do powiedzenia. Zaczynasz normalnie, normalnym tonem, ale w połowie zdania głos robi się cichszy. Jakby z obawy, że każde słowo ma o 1 decybel za dużo. I nagle twoja kluczowa informacja, którą chciałaś przekazać, ginie w powietrzu. Ludzie słyszą początek, domyślają się końcówki, a wszystko przez ten potrzeb w głowie. Nie wychylaj się, bo jeszcze powiesz coś bez sensu. Efekt trzeci.
ukryta niepewność. To są chwile, gdy podajesz trafne rozwiązanie jakiegoś problemu, ale zaraz potem dodajesz: ale wiecie, tylko tak mówię, może trzeba to jeszcze zweryfikować. To jest jak wręczenie komuś pudełka z prezentem, z wyraźnym dopiskiem. Ale jeśli ci się nie spodoba, to wyrzuć. I nawet jeśli twój pomysł na prezent był strzałem w dziesiątkę, to twoje ale może sprawiać, że osoba obdarowana zaczyna patrzeć na niego jak na gratis w chipsach. Niby fajnie, ale czy na pewno tego potrzebuje? Efekt czwarty. Nadmierna próbka. To się zdarza wtedy, kiedy chcesz coś powiedzieć, ale nagle występuje blokada. I analizujesz. Lepiej podam więcej szczegółów, żeby było jasne, że wiem, o czym mówię. I zaczynasz. Dokładasz przykład do przykładu, wyjaśnienie do wyjaśnienia, aż główny przekaz znika pod lawiną słów, a rozmówca nie wie, co było głównym punktem. Efekt piąty. Przystosowywanie komunikatu. Ten efekt występuje wtedy, kiedy zanim cokolwiek powiesz, w głowie robisz 15 próbnych wersji. Pytasz siebie, czy to się innym spodoba? Czy to w ogóle jest im potrzebne? A może muszę to zrobić inaczej, żeby nikogo nie urazić? I kiedy w końcu mówisz, to zamiast tego, co naprawdę czujesz i myślisz, wychodzi wersja rozwodniona, ugładzona i pasująca do wszystkich. Czyli tak naprawdę do nikogo. I jak? Kojarzysz z życia podobne sytuacje? Jeśli tak, to może zastanawiasz się, skąd się bierze to wmawianie sobie, że to, co mieliśmy do przekazania, dla innych jest albo oczywiste, albo totalnie nieinteresujące. Psychologowie zastanawiają się nad tym od dobrych kilku dekad. I wciąż nie ma jednej eleganckiej odpowiedzi. Jest za to cała galeria podejrzanych. Jedni mówią, to przez perfekcjonizm, czyli tę szkodliwą manię ustawiania poprzeczki tak wysoko, że już sam jej cień przyprawia nas o zadyszkę. Inni wskazują na porównywanie się z innymi. Trochę jak w konkursie na najpiękniejszy ogród, gdzie trawa u sąsiada zawsze wydaje nam się zieleńsza. No i jest jeszcze teoria z gniazda rodzinnego, która mówi, że jeśli w dzieciństwie za często słyszeliśmy ładnie, ale mogłeś postarać się bardziej, to takie zdanie potrafi się w nas zagnieździć jak melodia z reklamy, której nikt nie prosił, a i tak nucimy ją w głowie przez dekady. No więc mamy już naszą galerię podejrzanych. I wiemy, że syndrom oszusta to nie jest jakiś egzotyczny wirus, tylko zestaw nawyków myślowych, które mogą się w nas zadomowić na lata. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się wtedy, kiedy ten pakiecik przekonań wchodzi w nasze rozmowy, prezentacje i codzienne dzień dobry. No i właśnie te trzy podejrzane, perfekcjonizm, porównywanie się i echo z dzieciństwa, to dopiero początek. Psychologowie zrobili w tej sprawie coś w rodzaju mapy wielkiego skarbu, na której każda strzałka prowadzi do kolejnego mechanizmu, który może mieszać nam w głowie. Jednym z takich mechanizmów jest tak zwane zniekształcenie poznawcze, czyli sposób, w jaki patrzymy na fakty, żeby nie przyznać przed samymi sobą, że coś nam naprawdę wyszło. I tu wchodzi w grę słynna sztuczka z lornetką. Wyobraź sobie, że stoisz na polanie. Po jednej stronie gdzieś blisko jest mały kamień, symbol twojej drobnej wpadki. Po drugiej stronie wielka jak stodoła góra, symbol twojego ostatniego sukcesu. Normalnie patrzysz na oba gołym okiem i widzisz proporcje. Ale w syndromie oszusta wyciągasz lornetkę i to odwróconą. Gdy przez nią patrzysz, góra wygląda jak pagórek gdzieś na horyzoncie, a kamień nagle staje się potężny, jak głaz, o który można się zabić. Efekt? Idziesz przez życie z wrażeniem, że twoje osiągnięcia są malutkie i odległe, a porażki to wielkie monolity rzucające cień na cały dzień.
Tę metaforę wprowadziło Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, analizując, jak osoby z syndromem oszusta postrzegają swoje dokonania. W badaniach wyszło, że nawet kiedy pokazano im czarno na białym wyniki lepsze od średniej w grupie, wciąż twierdziły: to przypadek, albo zadanie było po prostu łatwe. Niektórzy badani, gdy mieli dobry wynik, mówili, że kwestia szczęścia. A gdy się im nie powiodło, to już na pewno prawdziwy obraz ich możliwości. W niektórych pracach syndrom oszusta łączy się z badaniami nad nadmierną świadomością. To są te momenty, kiedy nie potrafimy być po prostu tu i teraz. Stajemy się własnymi reżyserami filmowymi. Ustawiamy kamery, światło, sprawdzamy, czy nasz uśmiech na pewno jest naturalny, czy dzień dobry zabrzmiało jak dzień dobry, czy jednak jak przepraszam, że żyję. No i właśnie w czasopiśmie nauk o zachowaniu opisano, że takie skupienie się na własnym obrazie nie tylko wysysa energię, ale też zmniejsza zdolność słuchania innych. Bo jak tu słuchać innych, skoro w głowie wciąż masz odpaloną transmisję z twoim zachowaniem i to pokazywaną jednocześnie z różnych perspektyw. Są też badania pokazujące, że syndrom oszusta bywa dziedziczony. Nie genetycznie, tylko kulturowo. Jeśli w domu rodzinnym panowało przekonanie, że skromność to podstawa, a chwalenie się jest czymś złym, to w dorosłym życiu nawet neutralne mówienie o swoich sukcesach może wywoływać w nas reakcję alergiczną. Taką wewnętrzną pokrzywkę. Uważaj, zaraz ktoś pomyśli, że się chwalę. Z punktu widzenia komunikacji to oznacza, że możesz mieć w głowie niepisany nakaz. Jeśli mówisz o sobie, mów tak, żeby brzmiało, jakbyś w sumie nic nie zrobił. Efekt? Twoje zdania brzmią wtedy jak przepis na jakieś danie bez przypraw. Niby widać, że ma to być coś konkretnego, ale nie będzie czuć smaku. Syndrom oszusta nie działa w próżni. Często idzie w parze z lękiem społecznym. I kiedy te dwa zjawiska grają w duecie, jeden mówi: nie jesteś wystarczający, a drugi podpowiada: a więc lepiej się nie odzywaj. To jest duet, który skutecznie ucisza nawet najlepsze pomysły. I w pracy, i w prywatnych relacjach. Profesor Gail Matthews, która badała wpływ autooceny na styl wypowiedzi, zauważyła, że osoby z wysokim poziomem syndromu oszusta używają więcej wtrąceń osłabiających. W języku codziennym to te wszystkie: no wiesz, może, to tylko taki pomysł. Może się mylę, ale... Słuchacz nie musi wiedzieć, że to syndrom oszusta. On po prostu czuje, że twoje słowa mają mniej mocy, więc podświadomie przypisuje im niższą wartość niż tym, które byłyby powiedziane pewniej. Kolejna badaczka, dr Valerie Young, specjalistka od badań nad syndromem oszusta, opisała ciekawą rzecz. Ludzie z syndromem oszusta częściej przerywają własne zdania. To wygląda tak. Zaczynasz mówić coś konkretnego, ale w połowie wchodzi myśl: A co jeśli to głupie? i zmieniasz temat. Rozwadniasz treść albo kończysz szybkim: no, mniej więcej o to chodzi. I jaki jest efekt dla odbiorcy? Taki jak wtedy, gdy pokazujesz komuś piękny obraz, ale w połowie prezentacji zasłaniasz go prześcieradłem. Kolejny wpływ syndromu oszusta na komunikację został zbadany na Uniwersytecie w Salzburgu. Zgodnie z tymi badaniami, syndrom oszusta może prowadzić nie tylko do przerywania własnych zdań, ale też do zmiany tempa mówienia. Jeśli czujemy, że nasza obecność w danej sytuacji jest jakby na kredyt, często przyspieszamy. Chcemy jak najszybciej wypluć swoją część i zniknąć z radaru.
a w komunikacji to bywa zabójcze. Szybkie tempo plus ściszony głos sprawiają, że połowa treści ginie, a druga połowa brzmi jak nieskończone zdanie. No i jeszcze jest klasyka. Niedopowiedzenia. Ludzie z syndromem oszusta rzadko rozwijają własne argumenty do końca, bo boją się, że przegadają albo że ktoś ich złapie na braku wiedzy. W efekcie zostawiają słuchaczy w takim stanie, jak po filmie bez ostatniej sceny. Wszyscy czują, że coś się miało wydarzyć, ale nikt im tego nie pokazał. Podsumowując, uzupełnianie własnych wypowiedzi o wtrącenia osłabiające, przerywanie własnych zdań, nienaturalne zmienianie tempa mówienia i niedopowiedzenia to wszystko są nawyki komunikacyjne, które mogą wynikać z syndromu oszusta. Na szczęście nawyki można zmieniać. I teraz obiecany sposób na ujarzmienie tego sabotażysty w głowie. Pomyślałam, że nie będę się rozpraszać i nie będę przedstawiać tu całej listy technik, bo jedna, dobrze zastosowana, potrafi zrobić ogromną różnicę. No i tę konkretną, którą dzisiaj tu przytoczę, opracowała Amy Cuddy, psycholog z Harvardu, znana między innymi z badań nad tym, jak język ciała wpływa na naszą pewność siebie i odbiór przez innych. Cuddy pokazała, że to jak stoimy, siedzimy, jak układamy ramiona i głowę, może dosłownie zmieniać chemię naszego organizmu. No i nie chodzi tu o udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, tylko o wysłanie do mózgu prostego komunikatu. Jestem tu po coś, mam prawo mówić. Ćwiczenie jest proste i zajmuje dokładnie 2 minuty. Możesz je wykonać, zanim wejdziesz na spotkanie, prezentację, czy nawet kiedy musisz napisać ważnego maila, a nie wiesz jak zacząć. Stań w pozycji mocy. Nogi stabilne, ramiona otwarte, klatka piersiowa lekko wysunięta, broda prosto. Weź głęboki oddech i powiedz w myślach, albo na głos, jeśli możesz. To, co mam do powiedzenia, jest ważne. Dlaczego to działa? Bo kiedy przyjmujesz pewną, otwartą postawę, twój organizm zaczyna zachowywać się tak, jakby ta pewność była prawdziwa. A odbiorcy reagują przecież właśnie na to, co widzą i słyszą tu i teraz, a nie na twoje wątpliwości z zaplecza głowy. Więc następnym razem, kiedy twój wewnętrzny sabotażysta będzie już sięgał po wtyczkę od mikrofonu, zatrzymaj go tym jednym gestem i jednym zdaniem. Bo jeśli ty sam, sama uwierzysz, że warto cię słuchać, inni też mają szansę to zrobić. No i to by było dzisiaj na tyle w temacie syndromu oszusta. Jeśli czujesz, że te historie, przykłady i badania trafiły w jakiś twój czuły punkt, to znak, że warto coś z tym zrobić. I pamiętaj, to nie jest sprint, tylko praca małymi krokami. Jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, albo po prostu ci się spodobał, zasubskrybuj Sztukę do Gadania. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz też komentarz. To naprawdę pomoże mi dotrzeć do nowych słuchaczy i rozwijać ten projekt. A już za tydzień mikrofon przejmuje Klaudia. I jak zawsze opowie o czymś ważnym dla naszej codziennej komunikacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o komunikację w pracy, czy w życiu poza nią. Do usłyszenia. I pamiętaj, twoje słowa mają moc, więc daj im wybrzmieć. Pa!